Nasza opowieść zaczyna się pod koniec 1932 roku, kiedy powstaje Stowarzyszenie Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Przewodniczącym został generał Juliusz Zaufel, członkami zarządu byli prezydent Kielc Stefan Artwiński, pułkownik Jan Witold Bigot, dowódca II Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i Bolesław Ostrowski, dowódca IV Pułku Piechoty Legionów. Przejdźmy do wydarzeń z 12 czerwca 1933 roku, kiedy nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego i podpisanie aktu erekcyjnego. Wydarzenie to wizytował prezydent RP Ignacy Mościcki. Budynek postanowiono wybudować na terenie dawnego folwarku Psiarnia. Leżał on przy trakcie, gdzie w 1914 roku wkroczyła pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Te przepiękne wnętrza tego budynku zaprojektował Kielczanin, rzeźbiarz Leon Książyński. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Przed chwilą znajdowaliśmy się w sali lustrzanej. Obecnie znajdujemy się w sali kominkowej, która też jest bogato zdobiona. Ale zwrócę tutaj Waszą uwagę na sufity zdobione przepięknymi kasetonami. Z nimi wiąże się jeszcze jedna ciekawostka. Mianowicie odkryto nowe kasetony w pomieszczeniu sali gimnastycznej, która obecnie jest przebudowywana pod teatr. Zaraz się tam znajdziemy. Właśnie teraz znajdujemy się w dawnej sali gimnastycznej. Kasetony, które znajdują się tutaj na suficie, pochodzą z 1935 roku, zostały odkryte niedawno i będą teraz wykorzystywane jako panele akustyczne w nowej sali teatralnej, która tutaj powstaje. Znajdujemy się teraz w jednym z bardziej tajemniczych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury. Co tutaj się znajduje? 3 potężne silniki Skody zamontowane na początku lat 30. Co one napędzały, dowiecie się w dalszej części odcinka, a teraz przyjrzyjmy się ich pracy. Widzicie, znajdujemy się właśnie w tych mrocznych, długich tunelach, które są pod całym tym budynkiem i nawet znajdują się w jego ścianach. Do czego one mogły służyć? Czy były to tunele prowadzące do jakichś schronów? Może to był bunkier pod budynkiem?
Pamiętajmy, że w czasie okupacji niemieckiej znajdował się tutaj dom niemieckiego żołnierza, gdzie stacjonował Wehrmacht. Czy ma to coś wspólnego z tymi tunelami? Niestety nie. Ale przejdźmy dalej w naszej historii. Jak widzicie, tunele schodzą niżej. Właśnie sobie do nich wejdę, żebyście zobaczyli, co tu na nas czeka. Tunel zakręca w prawą stronę łagodnym łukiem. Tu mamy jakieś stare blaszane wiaderko, jakąś rurę. I zaraz wam się pokażę jeden element, a mianowicie, wam przyświecę, kojarzycie? Byliśmy w takim jednym pomieszczeniu, gdzie wam pokazywałem 3 silniki Skody. To jest jeden z nich. I już możecie się domyślać, czym tak naprawdę są tunele w Wojewódzkim Domu Kultury. Dotarliśmy, moi drodzy, do kolejnego pomieszczenia, które jest połączone z tym pomieszczeniem, gdzie znajdują się silniki Skody. To one napędzały powietrze i poprzez to pomieszczenie, przez te kraty, podawały je dalej do kolejnego pomieszczenia zwanego basenem. Właśnie teraz znajdujemy się w pomieszczeniu zwanym basenem, tak jak już powiedziałem. Co to jest ta dziwna konstrukcja tutaj, o którą się tak fajnie opieram? Ta konstrukcja miała zadanie poprzez parę dostarczaną przez kotły ogrzewać powietrze, które było dostarczane tutaj przez silniki. Dalej to powietrze trafiało tam w tunel, a tutaj na tej kratownicy znajdowały się filtry kasetowe, które oczyszczały to powietrze. Obiekt uroczyście otwarto 18 listopada 1935 roku, a 4 lata później przekazano go Wojsku Polskiemu. Decyzja przekazania uwarunkowana była nasilającą się groźbą wybuchu konfliktu zbrojnego. I w tym momencie dochodzimy do już tego punktu kulminacyjnego naszego zwiedzania. To nie są żadne tunele schronu czy bunkru. To jest cud inżynierii technicznej z tamtych lat. Jedne z pierwszych tuneli i systemów wentylacyjnych montowanych w tak dużych obiektach. Co kryją jeszcze te drzwi? Zaraz się przekonacie. Nastał rok 1946, w którym podjęto decyzję o utworzeniu Domu Kultury Robotniczej. 3 lata później nazwa została zmieniona na Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych. Ostatecznie od lat 90. instytucja widnieje pod nazwą Wojewódzki Dom Kultury imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
Na zakończenie chciałbym Wam zwrócić jeszcze uwagę na jeden obiekt. Teraz znajdujemy się w wieży zwanej czerpnią. To stąd było pobierane powietrze do całego układu wentylacji. Nie mogę też zapomnieć o tych urządzeniach, które stoją przede mną. To są urządzenia odpowiedzialne za cykle wentylacji w tym obiekcie. Można było ustawić konkretną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy całego układu. Jeżeli Wam się podoba nasz kanał, zasubskrybujcie, dajcie nam łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!